Cześć Tomek. Co, zaczynamy? Pierwszy odcinek podcastu Pastorzy po godzinach. Nowa przygoda No, dla nas. trochę nam zajęło, nie? Przygotowanie tego studia, przygotowanie siebie. No, No, czas, moment, kiedy chyba zaczęliśmy o tym myśleć, to już, żeby tak może dać jakąś perspektywę ludziom, którzy słuchają, to chyba 2,5 roku temu. tak. Zaczęliśmy rozmawiać, mieliśmy pomysł i zaczęliśmy realizować, ale stwierdziliśmy, że stać nas na coś lepszego i zajęło nam 2,5 roku, żeby to miało, żeby to wyglądało jak wygląda dzisiaj. Potwierdzenie tego, że czas płynie szybko. No. No dobra, dogadaliśmy się co do tego, że porozmawiamy najpierw o tym w ogóle, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką formę przekazu. Podcast. Tak, ja mam pierwsze wspomnienie, to miałem myśl, jak byliśmy na miasteczku studenckim, bo przez jakiś czas robiliśmy to regularnie, tak, że wychodziliśmy na miasteczko studenckie, żeby spotkać się ze studentami, żeby zadawać im pytania, żeby zobaczyć, czym żyją, czym się interesują, jak się zmienia świat, w sensie czym się młodzi ludzie interesują, tak? Jakby my mamy gdzieś się wychowaliśmy, coś przeżyliśmy, teraz przychodzi młodsze pokolenie, żeby zobaczyć, spotkać się tam, gdzie są, tak? Więc to robiliśmy w miarę regularnie i pamiętam, w dzisiejszym świecie tak często można zobaczyć ludzi, nie tylko młodych, ale po prostu ludzi, którzy chodzą z telefonami, patrzą się w telefony. No i miałem taką myśl, że jesteśmy tam, rozmawiamy, będąc tam kilka godzin z kilkoma osobami, ale tak naprawdę większość z tych ludzi wraca do siebie, do akademika, no i albo odpala kompa, albo siada sobie i patrzy w ekran, nie? Więc miałem taką myśl, może to byłby sposób, żeby móc się spotkać z ludźmi właśnie, czy z większą ilością ludzi po prostu tam, gdzie oni są, czyli też w świecie wirtualnym. Czyli dokładnie można powiedzieć, robimy to samo, co robiliśmy wtedy, bo w takim sensie, że wychodząc na miasteczko studenckie do studentów, wychodziliśmy do ich przestrzeni tam, gdzie oni przebywają. Ale ta przestrzeń teraz się przeniosła do internetu. No więc internet jest pełen różnego rodzaju zawartości treści. Treści od osób wierzących też tam są. Może w mniejszości, więc dorzućmy swoje ziarnko piasku do tego. Tak, jeszcze miałem taką, obraz tego, że właśnie to, co powiedziałeś, że teraz to jest internet, ale wcześniej świat funkcjonował na takiej zasadzie, że jednak gdzieś ludzie byli ze sobą i rozmawiali, tak? Ścierali się, dyskutowali, wymieniali poglądy, przekonywali, kłócili. I myślę, że to jest fajne, bardzo fajne. Ja pamiętam, jak mieszkałem w akademiku w 4-osobowym pokoju, no to myśmy godzinami po prostu gadali, tak? Rozmawiali, wymieniali się poglądami i to było bardzo fajne, ale teraz jakby ta przestrzeń taka fizyczna chyba ona zanika, a właśnie dalej ludzie to robią, tylko właśnie w tej przestrzeni wirtualnej. No to ja mogę to potwierdzić na własnych doświadczeniach, nie? Bo ja jako właśnie nastolatek jeszcze w szkole średniej, potem na studiach, ja pamiętam, miałem mnóstwo przyjaciół, którymi spędzałem godzinami grając po prostu w gry sieciowe razem, nie? I pamiętam nawet, mieliśmy klan czy gildię, było około 40 osób. Wow. Taka wspólnota. Graliśmy oczywiście w jedną grę i po prostu codziennie wchodziło się na ten komunikator głosowy i ktoś tam czekał, ktoś tam był, nie? I to właśnie było w internecie wszystko i tak, graliśmy razem, tam wiesz, to był inny świat, wiadomo, świat wirtualny, jakiejś tam gry komputerowej,
Ale to, co sprawiało przynajmniej dla mnie, że chciałem tam wracać, to może nawet nie sama gra, ale to jest właśnie to, że się to przeżywało naprawdę z innymi ludźmi, nie? No i nawet pamiętam właśnie z tego świata wirtualnego my potem organizowaliśmy jakieś zjazdy w świecie, powiedzmy tym prawdziwym, nie? Więc ja tego doświadczałem, to było co? 2015 rok. Tak, dobrze mówię? Tak, 10 2000. lat temu. Tak, no, jakoś tak. To Mieli wtedy 15 lat? nie, w 2015 miałem 25. No to jeszcze wcześniej trochę, czyli 2010 do 2014 roku chyba. No, ale zdecydowanie widzę to, że ten świat wirtualny naprawdę porywa ludzi. Ja mówię, wiesz, o grach komputerowych, nie? Ale mnie social media jakoś bardzo nie porwały, ale z tego, co czytam, słyszę, to dzisiaj social media zdecydowanie są czymś, co jest jakimś właśnie świadkiem, w którym ludzie gdzieś tam się spotykają, nie? No i to, co jest też fajne, myślę, że jest ta treść, czy ten świat, on żyje 24 godziny na dobę, tak? Oczywiście to ma swoje minusy też, ale FOMO. plusem jest No. to, że gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, po prostu możemy sobie włączyć, jeśli czegoś szukamy, jeśli jesteśmy czymś zainteresowani i nawet robiąc rzeczy, które są konieczne, ale są takie mało ciekawe, nie wiem, różnego rodzaju prace domowe, możemy sobie coś włączyć, słuchać i po prostu być uczestnikiem czegoś, tak? Tak, tak. Więc wiadomo, na miasteczko, jak kiedy wychodziliśmy, mieliśmy jakieś, nie wiem, pory, jakieś przestrzeń czasową, kiedy tam byliśmy z różnych powodów, a to może żyć po prostu swoim życiem i no, powiedzmy, jesteśmy ograniczeni tak naprawdę w naszym przypadku tylko do języka, tak? No Tak. bo osoby, które nie mówią po polsku, nie będą mogły z tego korzystać, nie? O, Ale może reszta- za jakiś czas AI po prostu już będzie w stanie tłumaczyć i nawet dawać voice-over, tak. nie? Tak, Na to, co to mówimy. jest całkiem być może nie tak odległa przyszłość, ale no, ale to jest plus takiej formy, nie? Gdzieś tam rozmowy i spotkania ludzi. No tak, no wspominałeś, że byłeś w akademiku, ja też mówiłem trochę, że byłem na studiach. No dzisiaj siedzimy tutaj, ty jesteś pastorem Tomkiem, ja jestem pastorem Mateuszem. To może w ogóle powiedz, Tomek, jak to się stało, że rozumiem, że jak studiowałeś, no umówmy się, że jak studiowaliśmy, to ani ty, ani ja nie byliśmy na studiach teologicznych. Co studiowałeś w ogóle? Ja studiowałem na obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym. Wtedy to była Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Studiowałem ekonomię, dokładnie rachunkowość, bo zawsze gdzieś tam mnie to interesowało. Gdzieś tam, lubiłem pieniądze liczyć, lubiłem tematy finansowe, gospodarcze, więc można powiedzieć, że dla mnie to był bardzo prosty wybór. Nigdy nie miałem dylematu, co chciałbym robić w sensie w kontekście studiów, tak? Szedłem do liceum, nie szedłem do technikum, które trwało 5 lat, tylko do liceum, które trwało 4 lata, żeby po prostu mieć rok zyskać i od razu pójść na studia. Także to było, chciałem gdzieś tam pracować w biznesie i przez jakiś czas to robiłem. Także po studiach skończyłem studia i potem przez 12 lat pracowałem w różnych firmach, więc To pracowałeś w firmach, teraz jesteś pastorem, to możesz powiedzieć, co się zmieniło, co chciałeś, nie wiem, jak to się wydarzyło w ogóle? tak, to jest częścią mojej historii, mojego życia, bo jeszcze w liceum, będąc w liceum pomiędzy drugą a trzecią klasą, zostałem chrześcijaninem, czy stałem się naśladowcą Chrystusa. Znowu, to jest połączone bardziej z też historią mojej rodziny, historią moich rodziców, ale nie wchodząc już w te wszystkie szczegóły. Zacząłem czytać Biblię, zacząłem gdzieś tam uczestniczyć w życiu kościoła, wspólnoty. No i potem przyjechałem, to było w liceum, potem przyjechałem do Krakowa, byłem zaangażowany tam w organizacji chrześcijańskiej, zacząłem chodzić do kościoła. I wiara w Boga była dla mnie ważna,
ale też jakby na tamten moment jakby wiedziałem, że chcę pracować w biznesie, tak? E, ale potem z biegiem czasu właśnie skończyłem studia, pracowałem w firmie i w firmach różnych, korporacjach i było tak, że no, że jednak dalej Pan Bóg był dla mnie bardzo ważny, ale też bardzo ważne było dla mnie to, żeby innym ludziom o tym mówić, tak? Dlaczego Bóg jest ważny, kim On jest w ogóle i co dla nas zrobił i to jest coś, do czego Biblia nas zachęca, tak? Żeby po prostu, żeby się dzielić się wiarą i mówić o tym, dobrą nowiną. Więc to gdzieś tam było we mnie i powiedzmy, że po godzinach, na ile mogłem, angażowałem się, tak? Angażowałem się w Kościół, czy na studiach w organizacji chrześcijańskiej, gdzieś tam robiliśmy różne rzeczy, spotkania ze studentami, dla studentów, ze studentami, różne akcje, gdzie by właśnie komunikować to, co Bóg dla nas robił. Później jakby pracując, gdzieś też tam robiłem to, ale przyszedł taki moment, gdzie zacząłem sobie zadawać pytania, czy to jest właśnie co dla mnie tak naprawdę, co chciałbym w życiu tak naprawdę robić i co dla mnie jest właśnie najważniejsze, nie? I wiadomo, wiara w Boga była najważniejsza i to, że ktoś wierzy w Boga i robi różne inne rzeczy, jest 99% chrześcijan tak robi, tak? Że nie pracuje w kościele, nie jest pastorami. No ale dla mnie jakby to było pytanie, czy wcześniej, bo nie zadawałem go sobie i pracowałem gdzieś tam w biznesie, ale potem to pytanie zaczęło nabierać jakby większego kalibru. No i zacząłem sobie wyobrażać, że w sumie to jest coś, co jest dla mnie tak ważne, więc dlaczego może nie robić czegoś, co jest dla mnie tak ważne i spędzać czas na czymś, co jest tak ważne, a nie po prostu być w pracy, niby robić coś, co sprawia, że że mam pieniądze, żeby żyć, ale tak naprawdę te proporcje jakoś zaczęły się zmieniać, że zacząłem bardziej myśleć o tym, że może chciałbym coś robić, rzeczy, które mógłbym się utrzymywać, ale pracować w kościele, tak? To kiedy nastąpił taki moment zwrotny, że co się stało? No myślę, że wspominałeś 10 lat temu, myślę, że ten proces zaczął się około 10 lat temu, może 11. No, zacząłem się bardziej angażować w kościele i tak naprawdę, no, pamiętasz, zaczęliśmy tak naprawdę tworzyć grupę studencką. Ja wtedy pracowałem, ale zaczęliśmy to robić i też byłeś częścią tej grupy. Byłem studentem. Tak, byłeś studentem wtedy, ja już nie. No i ta grupa gdzieś tam fajne rzeczy zaczęły się dziać, zaczęła żyć, zaczęły jakieś tam nowe osoby dołączać, więc moje serce zaczęło po prostu bardziej się przesuwać w tamtą stronę, w stronę tych ludzi, tego wszystkiego, więc myślę, że to 10-11 lat temu to się zaczęło. No, więc później przyszedł taki moment, że że muszę podjąć decyzję tak naprawdę, co chcę zrobić. No, więc wiadomo, to nie była łatwa decyzja, ale pomogło mi to, że Pan Bóg w ponadnaturalny sposób potwierdził to, tak? I wydawało mi się wtedy, że być może gdzieś tam już, być może tego nie potrzebuję, że gdzieś tam się naturalnie przesuwam i gdzieś dojrzewam do tego, ale jakby to było czymś takim, myślę, decydującym i teraz z perspektywy czasu myślę, że fajną rzeczą, ponieważ gdzieś Pan Bóg gdzieś w suwerenny sposób, ponadnaturalny sposób to potwierdził i żeby to nie brzmiało enigmatycznie, to powiem po prostu, że to była inna osoba, która jest chrześcijaninem, która nie znała mnie, nie widziała mnie przez 3 lata i gdzieś tam kiedy się spotkaliśmy, rozmawiała ze mną i powiedziała, że po prostu, że miała sen o tym właśnie, że to jest coś, co powinienem zrobić. Więc ona nie miała kompletnie, była zupełnie z innego kraju, nie miała zero kontaktu ze mną. Jacie. I gdzieś tam jakby w trakcie rozmowy zaczęliśmy o tym gadać jakby i tak to wyszło, więc to było oczywiście bardzo, teraz z perspektywy czasu patrząc, bardzo ważne potwierdzenie dla mnie, dla mojej żony. Czyli to było potwierdzenie, że co, że masz rzucić pracę i masz wyjechać w Bieszczady. Tak, nie wyjechać w Bieszczady, ale że mam jakby zostawić świat finansów, korporacji i zająć się pracą w kościele. W tamtym momencie to było z grupą studentów, tak? Działać ze studentami. Więc to znowu jakiś okres taki przejścia trwał tam chyba ponad rok.
ale gdzieś tam wszystko się układało i więc jestem w miejscu, w którym jestem, tak? Więc dla mnie, znaczy myślę, że dla każdej osoby wierzącej, jeśli rzeczywiście ktoś spotkał Boga w swoim życiu i zrozumiał, co tak naprawdę Jezus dla nas zrobił, że Jezus jest Bogiem, że umarł za nasze grzechy po to, żebyśmy tak naprawdę mogli odnaleźć życie, życie w obfitości, w spełnieniu, żebyśmy mogli tych wszystkich dobrych rzeczy już doświadczać tutaj, tak? Że to jest coś takiego, że chcielibyśmy, żeby każdy mógł przynajmniej o tym usłyszeć, tak? Nie mamy mocy, żeby, nawet nie chcemy nikogo przymuszać do tego, bardziej chodzi o to, żeby mówić o tym i sami ludzie podejmują decyzje, tak? Ale to było coś takiego, że teraz jestem w tym miejscu, gdzie czuję się spełniony i w 100% na swoim miejscu, będąc tutaj. No i przez te lata gdzieś tam oczywiście robiliśmy rzeczy z studentami, później czas płynął, była pandemia, parę rzeczy się zmieniło, więc teraz jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, ale dalej gdzieś mamy na sercu młodych ludzi, chcemy do nich docierać, komunikować z nimi, rozmawiać i gdzieś tam też im pokazywać kierunek, tak? Jeśli ktoś szuka i po prostu gdzieś tam, żeby pomóc znaleźć odpowiedzi na pytania, czy zadawać pytania chociażby, nie? Żeby mogli sami zastanawiać się. No, sami znaleźć Boga, nie? Tak. Albo, no. Więc to jest w jakimś tam w kilku minutach Telegraficznym skrócie, tak? Telegraficznym skrócie te kilka lat i tak, miejsce, dlaczego teraz tutaj jestem i jestem pastorem. Przepraszam, bo ty jesteś pastorem w jakimś kościele? Tak, jestem, o ile się dobrze rozumiem, w tym samym co ty. No tak. Jesteśmy w Krakowie. To jest kościół, który się nazywa Chrystus Królem. Więc jest to kościół protestancki. No. Więc jest to w naszym kontekście polskim jest to jakimś no jest to ciekawą jakimś zjawiskiem, że tak to nazwę, tak, no bo jednak nasze środowisko jest bardzo, bardzo małe, jeśli chodzi o protestantyzm. Protestanckie. Być może ludzie nawet, niektórzy, znaczy wiemy z naszych rozmów, że niektórzy ludzie nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje w Polsce. W Polsce, ale, tak. No, więc tak, jesteśmy w tym kościele tutaj pastorami. A jak to było u ciebie, Mateusz? W takim razie, jeśli zadałeś mi to pytanie, to chciałem zadać również tobie w kontekście takiego przedstawienia siebie. Wiesz co, to zanim to zrobię, to jeszcze chciałem ci powiedzieć, bo jak opowiadałeś swoją historię, to przypomniało mi się, że moi kumple kiedyś mi powiedzieli, że no w sumie Kościół to najstarsza korporacja na świecie, więc można powiedzieć, że rzuciłeś korpo do pracy w najstarszym korpo, tam liczyłeś pieniądze, niektórzy by powiedzieli, że pewnie też liczysz pieniądze, nie? No, tak, ale to żarty żartami, pastorzy nie zarabiają za dużo, no, bo nie o to chodzi, nie chodzi o pieniądze w naszej pracy. No, a moja historia jest inna od twojej w takim sensie, że też związana oczywiście bardzo silnie z moją rodziną, bo ja od kiedy tylko pamiętam, mój tato był pastorem. Został pastorem, nie wiem, może miałem 6, może 7 lat. Mój tato został pastorem. Też w kościele protestanckim właśnie na wschodzie Polski i tam się wychowywałem. Więc można powiedzieć jakieś prawo, czy moralne życie, moralne prawo miałem bardzo mocno we mnie wbudowane od dziecka. Słuchałem Pisma Świętego, pokazań i oczywiście jak wyjechałem na studia, to mówię oczywiście, bo przypuszczam, że jest to zjawisko, które się powtarza u wielu osób. To znaczy wyjeżdżam z domu rodzinnego do studia do dużego miasta i nagle zderzam się w ogóle z inną rzeczywistością. I się okazuje, że wiesz co, chyba Boga nie potrzebuję, albo może w ogóle Go nie ma. No, więc ja też miałem taki dość trudny okres na studiach emocjonalnie, mentalnie. No i też tak jak powiedziałeś w telegraficznym skrócie, Pan Bóg mnie po prostu z tego wszystkiego wyrwał. Naprawdę pamiętam taki moment dla mnie zwrotny, to było taki moment rozmowy
z moim wtedy ówczesnym pastorem Przemkiem, do którego przyszedłem wtedy z takim pytaniem: albo chrześcijaństwo nie działa, albo ja coś nie czaję. A byłem jakby w chrześcijaństwie, można powiedzieć, od dziecka. No i pamiętam, że ta rozmowa wtedy mi bardzo pomogła. Naprawdę to było wtedy po prostu usłyszałem Ewangelię, czyli dobrą nowinę w taki sposób, że ona została w środku. Tak jakby, jak to często lubię mówić, że jak z tą monetą, którą gdzieś tam czasem, już teraz wszędzie kartami można kupić bilet w MPK-u w Krakowie, ale jeszcze jakiś czas temu były te automaty na złotówki. I przelatywała. Tak, i przelatywała, nie? Że właśnie to był ten moment, że ta moneta po prostu wpadła i już została. I pamiętam, że Możesz powiedzieć, Mhm. czym było to coś, co wpadło? W sensie, że to zostało, Tak. jakby w jaki sposób to zostało To, że moim głównym problemem, który ja dostrzegałem w swoim życiu, to był rozdźwięk pomiędzy tym, że wiedziałem, jakie według chrześcijaństwa powinno być życie, i to, co słyszałem, to jest to, że Bóg daje do tego moc, a ja tej mocy w swoim życiu w ogóle nie widziałem. I no, to był kryzys dla mnie. Powiedziałem, no, skoro tej mocy nie ma, a mówi, że jest, to gdzie? I pamiętam, że wtedy to, co było dla mnie, to, co sprawiło, że to był taki haczyk, który naprawdę wtedy zrozumiałem, bo doszedłem, można powiedzieć, do końca swoich własnych sił. Bo swoimi własnymi siłami próbowałem żyć w taki po chrześcijańsku, nie? I wtedy to, co usłyszałem, to jest to, że tak, Pan Bóg wie, że nie mamy sił, ale to, co On zrobił, to On zrobił wszystko jakby zamiast nas w Chrystusie i my w Nim możemy odpocząć. I to, co daje nam tak naprawdę siłę, to jest to, że to jest właśnie dobra nowina, że to jest, wykonało się i my po prostu możemy tylko to przyjąć. I ja wtedy zrezygnowany czułem się jak totalny moralny bankrut, jak zobaczyłem, że faktycznie Bóg mnie jako takiego widzi, że my tak naprawdę przed Bogiem wszyscy jesteśmy bankrutami moralnymi i to nie jest żadne odkrycie dla Biblii przynajmniej. I że ja w sobie nie mam siły, ale On już zrobił wszystko dla mnie i mogę to po prostu przyjąć, to po prostu to taki ogromny ciężar zdjęło mi z barków, że On po prostu to ja mogę to po prostu przyjąć. I w tym napięciu, że z jednej strony ja jestem tak bardziej moralnie zepsuty niż można, miałem odwagę przyznać, ale w tym samym momencie jestem kochany bardziej niż miałem na to nadzieję, nie? Przez Pana Boga, bo On za mnie umarł i zrobił to wszystko, kiedy ja właśnie byłem taki, nie? Że On mnie takiego kocha, jakim naprawdę byłem. Właśnie takim upadłym, moralnie zepsutym człowiekiem. I to mnie po prostu totalnie mnie porwało. To jak tsunami po prostu, jak fala mnie porwało i też dlatego dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo to był taki moment w moim życiu, że naprawdę jakby w końcu to całe wychowanie w chrześcijańskim domu zaczęło nabierać właściwego sensu. Bo wcześniej widziałem chrześcijaństwo tylko jako właśnie religię i zestaw, powiedzmy, zasad, praw do przestrzegania i na zasadzie, jak będziesz to robił, to Pan Bóg ci będzie błogosławił. Jak nie będziesz to robił, to pójdziesz do piekła, nie? Ewangelia jest czymkolwiek innym. To jest po prostu jakaś historia, którą my sobie opowiadamy. To jest coś, co właśnie nas zniewala, nie? To jest to prawo. No, tutaj na pewno mógłbym powiedzieć dużo więcej o tym. No ale żeby wrócić do tej historii, to było w 2014 roku. I pamiętam, że w tym samym roku też usłyszałem od Pana Boga wezwanie do służby ponadnaturalnie. I znaczy wtedy nie wiedziałem, czy to jest wezwanie do służby, ale wróciłem wtedy, pamiętam, i powiedziałem tu w kościele, że coś takiego usłyszałem. No dobra, no to tutaj jest taki projekt, rozpoczynamy, służba studencka, to może się do tego zaangażujesz. I tak się w sumie też poznaliśmy, nie? Że ja jeszcze wtedy jako student... 11 lat temu to było. Tak, kurczę, jak ten czas leci. No i ta podróż zabrała nas w to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Czy to była łatwa podróż? Na pewno nie. To była bardzo trudna podróż, momentami bardzo trudna.
ale to, co czyni tą podróż ekscytującą i czyni to, że widzę zdecydowanie, że warto. Jakby widzę warto w sensie, że naprawdę nie ma niczego lepszego w moim życiu niż to, żeby iść za Bożą wolą. Dlatego, że to, co czyni właśnie tą podróż ekscytującą, to jest On, to jest Bóg. Nie? I to, że 11 lat później jakby odczuwam w swoim sercu jakby może nawet głębszą potrzebę szukania Jego. No. I to, co mnie ekscytuje, to myślę sobie, patrzę wstecz. Gdzie byłem 11 lat temu, gdzie jestem dzisiaj? I myślę sobie, jak będę się, jeśli Pan Bóg da, jak będę miał 70-80 lat, no, jak bardzo Pan Bóg jeszcze mnie zmieni, czego mnie nauczy, to mnie ekscytuje. No. Słuchaj, jak to mówiłeś, to tak naprawdę sobie pomyślałem, że trochę to się łączy w ogóle z tym, co chcemy robić, nie? Bo ja mam jakąś historię, coś odkryłem, coś, co było dla mnie ważne, czy jest ważne. Ty masz jakąś historię i mówisz o czymś, co powinno być ważne, ale nie działało. Nie? I tak jak o tym mówiłeś, to myślałem, że w sumie właśnie to, co robiliśmy ze studentami, w sensie, kiedy rozmawialiśmy z nimi, że to jest jakiś taki motyw, który się przewija, nie? Że okej, każdy z nas czegoś szuka, każdy z nas za czymś podąża i u nas w Polsce powiedzmy to, że gdzieś chrześcijaństwo było, czy jest jeszcze do jakiegoś stopnia gdzieś tam ważne, czy no nawet kulturowo, ale wiele ludzi sobie zderza się z tym, o czym mówiłeś, nie? Że gdzieś na poziomie intelektualnym wiem, że to jest ważne i chcę to robić, ale potem zderzam się z rzeczywistością i jakby mam wrażenie, że to w ogóle nie działa. Nie? I to, co my doświadczyliśmy w swoim życiu, czy rozmawiając ze studentami, z ludźmi, to, że Ewangelia jest czymś, co tak naprawdę jest jakąś historią, którą też trzeba zrozumieć. I trzeba ją też dobrze powiedzieć. I właśnie, a żeby ją zrozumieć, trzeba ją dobrze opowiedzieć, nie? I myślę, że to jest to, co my próbujemy trochę robić, nie? Że Pan Bóg nam coś dał, przez coś nas przeprowadził i chcielibyśmy, żeby właśnie być może dla kogoś to będzie pomocne, nie? I mam tutaj taką książeczkę, która się nazywa Teotest, bo tak naprawdę kiedy byliśmy na miasteczku, używaliśmy tego, tak? Bo Teotest składa się z pytań, które pomagają nam spotkać się z ludźmi i też porozmawiać na temat pytań, czy czasami odpowiedzi. Pytań, które są, myślę, bardzo ważne i myślę, że no wiadomo, to jest jakiś zestaw pytań, nie każdy sobie taki zestaw pytań zadaje, ale myślę, że sobie zadajemy pytania, które są w tym zestawie pytań, czy może niektóre są inne, ale kiedy żyjemy, doświadczamy różnych rzeczy, tak? Doświadczamy różnych sytuacji, spotykamy różnych ludzi, nie? I zadajemy sobie pytania, czy po co tutaj jesteśmy? Jeśli chrześcijaństwo jest prawdą, to dlaczego nie działa tak, jak ty miałeś, nie? Dlaczego po prostu dochodzisz do ściany po prostu, nie? Albo czy w ogóle jest prawdą, czy ono jest prawdą, nie? No i to oczywiście można dorzucić do tego, wiesz, pewnie całą długą listę, dlaczego ludzie, nie wiem, odchodzą od Kościoła, odchodzą od Boga. Pewnie jedną z przyczyn jest to, że właśnie niektórzy ludzie się jakoś tak, wiesz, zamykają i mówią tak, ja jestem chrześcijaninem, ale żyją właśnie, nie żyją dobrą nowiną, nie żyją Ewangelią, nie widzą w niej tej mocy i po prostu starają się, traktują chrześcijaństwo jako właśnie jedną z filozofii życia, po prostu tak trzeba żyć. Inni na to patrzą, te osoby często unoszą się pychą, widać w życiu takich osób po prostu hipokryzję, no więc jak ktoś widzi to z boku, no to mówi to, kurczę, ja nie chcę być chrześcijaninem. Jak to ma ze mnie uczynić po prostu jakiegoś pyszałka, uczynić ze mnie właśnie bigotę, no to
w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie? A jeszcze do tego dorzuć po prostu nie wiem, zagrywki polityczne w naszym kraju, historie nie tylko z naszego kraju, ale też z innych, nie? Z kościołów, gdzie pastorzy, księża po prostu wykorzystują często nieletnich. A czy jesteś wierzący, czy niewierzący, no to jednak dziecko wciąż w naszej kulturze jest uważane za po prostu niewinne, nie? No więc jak ktoś, kto mówi o sobie, że jest, nie wiem, Bożym kapłanem, że jest jakimś tam reprezentantem Chrystusa, a robi takie świństwo, no i ktoś to obserwuje, słyszy o tym, myśli sobie, no właśnie, nie chcę, nie? Nie chcę. Tak, no to rzutuje to na obraz Boga i ci ludzie później podejmują decyzję, że nie chcą wierzyć w takiego Boga, tak? Tak, Tylko, tak. że w konsekwencji często jest tak, że ci ludzie nie wierzą w innego Boga, w którego my wierzymy, tak? Bo ten Bóg jakby Tak, tak. jest jakby wtedy No. kimś innym. To nie jest prawdziwy obraz Boga. Tak? Świetną ilustrację ostatnio usłyszałem, Tomek, a propos tego, że ona fajnie pokazuje trochę dynamikę właśnie starania się żyć jakby z Chrystusem, nie? Podążania za Chrystusem jako chrześcijanin, a jak to może wyglądać dla innych. I ktoś kiedyś, to mnie zeszło coś takiego, że gdybyś ty na przykład chciał ocenić Vivaldiego kompozycję na podstawie tego, jak ja gram je na skrzypcach, to prawdopodobnie nie chciałbyś nigdy usłyszeć Vivaldiego, bo ja nawet nie potrafię grać na skrzypcach, nie? Gdybyś usłyszał kogoś, kto naprawdę, wiesz, potrafi to zagrać, to może chciałbyś usłyszeć więcej, nie? I często tak w naszym życiu jest, że my po prostu staramy się grać, powiedzmy, i nam nie wychodzi, ale to nie rzutuje tak naprawdę w ogóle na to, kim był Vivaldi, czy jakie kompozycje, utwory tworzył, nie? Więc to po prostu właśnie pokazuje trochę też mylność takiej logiki, nie? Że nie chce iść za Jezusem, bo patrzy na tych wszystkich jego followersów, nie? Tych, którzy uważają się za jego uczniów i po prostu no to nie chce mieć z nim nic wspólnego. No ale może oni po prostu są początkujący. Albo No ale z nie drugiej wiem. strony jest to zrozumiałe, jeśli ktoś się Tak. podaje, No, no to ma za jeszcze doświadczonego, tak? tak, Jakiegoś. i więc w jakimś kontekście jest tak odbierane, że jest tą osobą, która się za taką osobę podaje, no to wtedy to jest, no działa to właśnie w ten sposób, że ktoś patrząc na taką osobę mówi, okej, jeśli na tym to polega, to ja nie chcę mieć nic wspólnego, tak? No i to jest mechanizm, który działa, który jakby jest naturalny, tak? Logiczny. Tak. No, ale wracając, słuchaj, jeszcze, bo może kiedy rozmawialiśmy o tym, że wychodzimy do studentów, rozmawiamy ze studentami, wspomnieliśmy o teoteście, to teotest jakby idea tego polega na tym, że to są pytania. Tak. I jak myślisz z takiego naszego doświadczenia, z perspektywy też twojej, dlaczego to może być ważne, albo w ogóle dlaczego ma sens zadawanie pytań sobie czy ludziom? No, ja myślę, że jest jakaś część ludzi, na pewno, ja też byłem taką osobą, która odnajduje komfort w tym, że ktoś ci mówi, jak masz żyć. Ale jeśli żyjesz, no i wtedy tak naprawdę my, jakby to powiedzieć, no nie odkrywamy siebie. A to może być odkrywanie siebie, kim jesteśmy, to jest ważne. To jest ważne, żeby się je poznać. Jedną z rzeczy właśnie, która pomaga nam poznać siebie, jest zadawanie sobie samemu pytań i szukanie odpowiedzi, które nas, że tak powiem, satysfakcjonują, zaspokajają. I czasem nawet takie pytania właśnie o Boga my możemy gdzieś zakopywać, nie? Bo są niewygodne dla nas, bo rozumiemy, że jeśli odpowiedź na takie pytanie nie jest, nie wiem, konfrontuje mój styl życia, no to ja mogę po prostu starać się w jakiś sposób zakopywać, nie? To pytanie, albo właśnie, nie wiem, żyć tak, jak mówią mi inni. I pytania mają właśnie taką moc i myślę, że dlatego też Pan Jezus zadawał często pytania, bardzo często retoryczne nawet, żeby
coś ujawnić, coś pokazać. I pytania mają pewną moc, bo moc w tych pytaniach zawarta jest taka właśnie, że jeśli to pytanie nam wpadnie do głowy i my znajdziemy na nie odpowiedź, to jest odpowiedź, którą my znaleźliśmy, to jest nasza odpowiedź i to po prostu buduje naszą tożsamość, nie? To, kim my jesteśmy. I tak jak wspomniałeś o Teoteście, Teotest zawiera w sumie 20, można powiedzieć, no, około 20 pytań na tematy Boga i życia. I też dlatego chcemy na te pytania próbować odpowiadać, nie, w innych tam odcinkach, bo to są bardzo, bardzo ważne pytania, które pomogły nam i które też często nas konfrontowały, nie? Nie wiem, jak ciebie, Tomek, znaczy nie wiem jak ciebie, rozmawialiśmy na te tematy wiele razy, nie? Ale jakbyś mógł, nie wiem, opowiedzieć jakąś sytuację, w której właśnie czyjeś pytanie po prostu zostało ci w głowie na długo, albo coś w tobie zrobiło. Tak, no, takich pytań na pewno było wiele. A pamiętasz jakieś jedno konkretne? Tak, wiesz co, no, bo chciałem jeszcze powiedzieć, wiesz, bo czasami pytanie, ono robi coś w nas, czy po prostu coś robi, zatrzymuje nas i ono niekoniecznie nawet musi dotyczyć Boga, tak? Czy w ogóle tego tematu. No bo Tak, w ogóle tak. czasami pytanie, dlaczego tak się zachowujesz? Mhm. Może sprawić, że ktoś ci nigdy takiego pytania nie zadał w jakiejś sytuacji i że ono ci gdzieś zatrzyma po prostu i możesz sobie zacząć szukać nawet trywialnej odpowiedzi, nie wiem, dlaczego tak robisz, nie? Czasami, nie? Więc Tak, dlaczego codziennie rano, nie wiem, masz jakiś nawyk, który robisz od lat i po prostu nawet zapomniałeś może dlaczego to robisz, nie dokładnie, wiem. tak? I potem nagle masz żonę, która zadaje ci pytania, bo ona kompletnie tego nie rozumie i po prostu Dlaczego- zadaje ci pytania, ty nawet się Dlaczego nie przeglądasz social media codziennie rano? No, więc wiesz, ja miałem takiego kolegę w akademiku, który był no, bardzo zorganizowaną osobą. Wiesz, i on czasami takie zadawał mi właśnie pytania, takie no, nawet w kontekście, nie wiem, wtedy już znałem moją przyszłą żonę, obecną żonę. I on na przykład zadał mi pytanie, jakby, dlaczego ją kochasz? Nie? I takie pytanie w sumie, no, kocham ją, nie? Ale po prostu, ale dlaczego, nie? Czy jakby, a za co ją szanujesz, nie? I to wtedy były no, proste, wydawałoby się proste pytania, no ale gdzieś one sprawiały, że okej, że to są, ja je do dzisiaj pamiętam, ale właśnie wtedy, no wiadomo, czasami to jest, pytanie może sprawić, że się poczujesz niewygodnie, bo być może coś jest, wydaje się oczywiste, ale nie znasz od razu No odpowiedzi, tak? Więc, Czasem też jak ktoś zadaje pytanie, nie? No bo może ktoś zadać ci pytanie, dlaczego go kochasz? W ogóle, nie? I jakby już rozumiesz w ogóle, co tam, że tak. ta osoba coś chce ci powiedzieć, nie? A czasem to jest faktycznie pytanie zadane z ciekawością. No. No i czasami pytanie właśnie jest ważniejsze niż odpowiedź po prostu, bo właśnie się zatrzymuje i tak jak powiedziałeś, nie, że jeśli ktoś ci mówi, dlaczego masz coś zrobić, no to okej, to robisz, ale po prostu no, przyjmujesz, że okej, tak się robi, tak? Ale jeśli masz pytanie i ty znajdujesz na nie odpowiedź, to wtedy to w ogóle może mieć zupełnie inną wagę, tak? Inne motywacje mogą stać za jakimiś czynnościami, rzeczami, które robimy, nie? Bo one jakby, no, przechodzisz jakiś zupełnie inny proces Tak. po zadanym pytaniu, niż kiedy tylko czujesz, okej, tak ma być i nie zadawaj pytań, nie? Więc ja myślę, że takich pytań było sporo, nie? I myślę, że wiesz, biorąc pod uwagę też te rozmowy, które mieliśmy Ze studentami, ze studentami tak? i wiesz, no, kilka razy o tym rozmawialiśmy, że no, nie tylko my rozmawialiśmy ze studentami, jak często byli inni ludzie z nami, czy różne grupy ludzi czasami nawet, nie, że oprócz miasteczka byliśmy 2 razy na festiwalu Polen Rock, tak, w Akademii tam Sztuk też przepięknych. przepięknych, gdzie mieliśmy swoje stoisko i tam rozmawialiśmy w ciągu kilku dni z setkami osób, co było świetnym doświadczeniem i no, zawsze fajnie to wspominam. Nie? I że tak naprawdę, że ludzie nawet
no, pomimo tego, że to gdzieś tam jest, no, zestaw pytań jest jakby bardziej pod światopogląd chrześcijański przygotowany, nie? Ale że ludzie nawet, którzy nie byli chrześcijanami, byli wdzięczni za to, że mogli z nami porozmawiać i że mogliśmy te pytania im zadać, nie? I wiadomo, tutaj za tym stoi jakby też za tym testem stoi jakby cała metoda, tak jak w kontekście jakby rozmawiania, tak, że jesteśmy ciekawi ludzi i zadajemy pytania, słuchamy i też podstawa, którą jakby przyjmujemy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, tak, postawa otwartości, szacunku, nawet kiedy się nie zgadzamy, po prostu to rozchodzimy się w zgodzie, tak, więc jakby cała ta otoczka też sprawiała, nie, że ludzie mówili, jestem ci wdzięczny za to, że w taki sposób mogliśmy porozmawiać i pomimo tego, że dalej się nie zgadzamy, na przykład stoimy po dwóch stronach jakiegoś z kwestii, to jest okej, bo naszym celem nie jest po prostu kogoś do gardła wpychania na siłę różnych treści, tylko właśnie zadawania pytań po to, żeby ktoś, kto odejdzie i być może sobie będzie szukał dalej, albo być może zapomni, a być może to będzie jakiś początek czegoś tam, nie? Albo ktoś już jest w podróży i jest to przystankiem, nie? No tak, ja myślę, że właśnie może tutaj też dzisiaj pogląd na chrześcijaństwo takie właśnie być, nie? Że chrześcijaństwo to jest właśnie religia, która wsadzi cię w maszynkę i po prostu nawsadza ci rzeczy do głowy, nawciska, tak jak ująłeś to do gardła, ci nawpycha na siłę i po prostu i tak masz żyć, nie? A nasze doświadczenie z Bogiem jest takie, że Bóg nie boi się, żebyś mu zadawać trudne pytania. Nie? Jeśli powiedziałeś, że jeśli chrześcijaństwo jest prawdą, wierzymy, że jest, nie? Ale jeśli jest prawdą, no to prawda ma to do siebie, że ona, nieważne jak wieloma pytaniami ją zbombardujesz, to ona się ostoi, bo jest prawdą. Nie? I oczywiście można mieć zawsze wątpliwości, ale wierzę w to i też wierzę w to, że wiara w Boga nie jest ślepą wiarą, tylko że jest wiarą, która jest oparta też na rozumie. W końcu Biblia mówi, że mamy kochać Boga też całym umysłem. Więc Bóg dał nam rozum, więc powinniśmy angażować nasze krytyczne myślenie właśnie do tego, żeby też krytycznie podchodzić do Biblii, do kazań, do historii. Krytycznie nie w takim sensie krytykancko, nie? Tylko krytycznie w takim sensie, że zadajemy temu pytania. Co to znaczy? Nie? Biblia jest księgą, która była napisana przez 50 iluś autorów przez tysiące lat i to jest też cud, nie? Że ona jest tak spójna. Może się przejechałem trochę bo tych autorów było chyba ponad 30, nie ponad 50, ale to jest mimo wszystko była pisana bardzo, bardzo dawno i ludzie, którzy pisali tą księgę, oni też żyli w jakimś światopoglądzie, nie? Głupi przykład. My dzisiaj mówimy Wisła Kraków zmasakrowała Krakowie na przykład, nie? Albo Krakowia zniszczyła Wisłę Kraków. No i gdybyś to gdzieś zapisał i przeczytał to ktoś 1000 lat później, no to mógłby powiedzieć, no tutaj się chyba jakaś wojna toczyła, nie? Albo jakaś kompletna krwawa masakra. No my wiemy, co to znaczy. I Biblia jest pełna takich zdań, takich idiomów, które właśnie my potrzebujemy po prostu tego krytycznego myślenia, popatrzeć na kontekst historyczny, kulturowy, żeby właśnie ją zrozumieć, nie? I to tylko tak naprawdę chciałem rzucić bardzo właśnie takim ogromnym lotem ptaka na Biblię, ale że Biblia też ostoi się pod właśnie naporem 1000 pytań, do tego, że wierzymy, że jest prawdą, nie? Więc to jest jakiś nasz taki fundament, z którego wychodzimy. Ja bym, wiesz, jeśli mógłbym coś jeszcze dodać do tego, że nie wiem, na ile może to jest jakąś taką naszą minimalną ambicją, ale żeby właśnie też pokazać, że chrześcijaństwo się nie boi pytań. Tak, zdecydowanie. Bo żyjemy też w kontekście takim, że właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że chrześcijaństwo wierzymy nie jest ślepą wiarą, tak? Czyli po prostu wierz, nie zadawaj pytań, tylko po prostu przyjmij tak, jak jest, tak? I myślę, że to wielu ludzi też się zraziło z tego powodu właśnie, że żyją na świecie, obserwują różne rzeczy i naturalne jest, że się nasuwają pytania ogólnie, ale też później, w kontekście chrześcijaństwa czy Boga, nie? Dlaczego tak się dzieje, jeśli Bóg istnieje na przykład, nie? Już tam mogą być pytania, nie będę teraz jakiś wymyślał nawet,
ale wiele osób się zraziło do chrześcijaństwa, czy do ludzi, którzy reprezentowali chrześcijaństwo, reprezentują chrześcijaństwo, dlatego że mówią, okej, wyłącz swój umysł, chrześcijaństwo Tak. to jest ślepa wiara, wierz i nie zadawaj pytań, nie? I myślę, Dokładnie. że to jest błędne założenie, czy tak jak mówisz, postawa, ponieważ jeśli chrześcijaństwo jest prawdą, nie boi się pytań, a to, co już mówiliśmy wcześniej, jeśli znajdziemy odpowiedź na jakieś pytanie, ono sprawia, że my zupełnie postrzegamy różne rzeczy, inaczej żyjemy, nie? Tak. Więc jeśli my jako ludzie żyjąc zadajemy pytania, to tak samo jeśli będąc chrześcijanami, nawet jeszcze więcej ich zadajemy, bo mamy większą, inną perspektywę i być może nas to inspiruje do właśnie szukania właśnie odpowiedzi jeszcze szerszej, ale właśnie to, co jest super w chrześcijaństwie, myślę, to czego doświadczamy my i do czego chcielibyśmy zachęcać może i inspirować ludzi, żeby właśnie zadawali pytania, nawet i szukali odpowiedzi, nie? Jeśli ktoś ci nie odpowie, nie zrażaj się, pukaj dalej, szukaj dalej, nie? Tak. I no, jesteśmy ludźmi, więc być może są pytania, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ważne jest samo to założenie, że pytania są ważne, zadawanie pytań jest ważne i chcemy to robić i chcemy szukać odpowiedzi, tak? Więc czasami nawet prowokacyjnie zadajmy pytania, ale no, po to, żeby ludzi też być może nawet zaciekawić, ale też czasami może skonfrontować, tak, żeby po prostu zobaczyć, co może być odpowiedzią. Bo jeśli taka jest odpowiedź, to są konsekwencje, czyli w takim razie, być może w takim razie coś innego jest prawdą, nie? Więc, Okej. więc trochę gadaliśmy o naszej historii, skąd się wzięliśmy, jaki jest pomysł, trochę gadaliśmy o naszym doświadczeniu z rozmów ze studentami. Trochę o pytaniach. Trochę o pytaniach, bo używaliśmy tego testu w różnych sytuacjach i to gdzieś nam pomagało, a widzimy, że to jest fajne, ludzie fajnie reagują. Więc nie wiem, czy... Mam pomysł, jak możemy zakończyć ten odcinek. Okay. Porozmawialiśmy teraz o pytaniach i możemy zadać takie pytanie. To pytanie. Jakie pytania ty zadajesz sobie dzisiaj? Okay. Tak, i myślę, że to jest pierwszy odcinek i w kolejnych gdzieś tam będziemy też, myślę, przyglądali się różnym pytaniom i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Także To do zobaczenia. Chyba tyle na teraz i Do usłyszenia. do usłyszenia.